W dzisiejszym odcinku ruszamy na wyprawę po Azerbejdżanie, kraju pełnym kontrastów i niespodzianek. Czeka nas surowy krajobraz pustyni i jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk natury – błotniste gejzery. Ale to nie wszystko. Pokażemy też, co warto zobaczyć w samym sercu Baku, mieście, które łączy tradycję z nowoczesnością. Szykujcie się na przygodę pełną zaskoczeń, niesamowitych widoków i miejsc, które naprawdę robią wrażenie. Głównym sponsorem odcinka jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika. Siemanko, witam serdecznie z Azerbejdżanu. Macie zobaczyć za mną piękny budynek zaprojektowany przez Polaka. To jest ciekawe i to nawet myślę, że bardzo. To nasz drugi dzień w Baku, czyli w stolicy Azerbejdżanu. Jesteśmy po prostu zachwyceni, jak tu jest super. I wczoraj wieczór udany, mimo że był wtorek, to nawet do 23 było wszędzie full, totalnie. Więcej ludzi niż teraz, to zdecydowanie. Tutaj 23 we wtorek, zamiast coraz mniej ludzi, to coraz więcej wszędzie. Ale to na pewno musi tak być, że to po prostu w dzień pewnie pustki ze względu na temperatury. I wieczorami wszyscy żyją. To miasto mi przypomina w takim stylu troszkę Palmę, na przykład na Majorce, stolicę Majorki, stolicę, główne miasto Majorki, nie stolicę. Bardzo jestem zaskoczony, a ja lubię być zaskoczony. Także moi kochani, dzisiaj zobaczycie, co pięknego ma do zaoferowania właśnie to miejsce. Dodatkowo chcemy gdzieś wyjechać za miasto. Taksówki są tu okropnie tanie, także będziemy po prostu się przemieszczać, jak się tylko da i gdzie się da. A teraz chodzimy, szukamy fryzjera i to nie jest łatwe zadanie. Bo mieszkamy w samym centrum miasta, wszystko pozajmowane. Dookoła mury Starego Miasta, oliwki sobie rosną. Turecki. No i popatrzcie, jak tutaj wyglądają te budynki. Wszystkie ładne, takie odnowione. Właśnie zrobiliśmy trochę na patencie, wzięliśmy sobie ulotkę z propozycjami wycieczek. No i zaraz jedną z nich sobie sami zrobimy. Tylko jesteś cwany. A jak? Cwany list. Cwany list, a jak? No. Tutaj się zaczynają też stare te... O, patrzcie jakie ładne. Będziemy sobie teraz poćwiczyć, później tutaj dokładnie pochodzimy też. I wam powiemy co i jak i pokażemy. Paweł, ja ci mogę kupić jakieś medale jak chcesz. Nie, ja ci kupię dla tego. Nie przeklinaj. Najgłupszego youtubera takiego. Ma to streamera. O, właśnie. Ale to tylko jak są odcinki z tobą. Thank you. Chodząc po starym mieście w Baku, człowiek naprawdę czuje, że to miejsce ma swoją historię. Wąskie uliczki, kamienne mury, wszystko wygląda jakby czas się tu zatrzymał. Nie ma tu pośpiechu, tylko spokój i ten specyficzny klimat dawnych czasów. To jedno z tych miejsc, gdzie po prostu dobrze się idzie przed siebie i chłonie atmosferę. Popatrzcie jeszcze co mamy w hotelu, nawet nie widziałem. Że mamy tu taką restaurację fajną. Na dachu. Śniadanką można sobie to zamówić. No. Ale koksy. Te. Ja się nie patrzę do tej kamery. Paweł podsumował elegancko, czym się różni milioner od miliardera.
Możecie zobaczyć to porównanie. Z przodu milioner, z tyłu miliarder. A tutaj pewnie coś na wzór tego, co mamy w Sydney, moi drodzy. Bardzo podobne. Znaczy może nie bardzo, ale można skojarzyć. No, my czekamy na obiadek. No i później bierzemy taksę na pół dnia i ruszamy w trasie. Jedzie nasza fura i startujemy. Patrzcie, jaki ładny meczat. Ty, patrzcie to. Energetyki tu są tańsze niż woda. Po złotówce wychodzi. A ile my tam płacicie w sklepie? Ale no na pewno nie dużo jest. Nie, no woda też po tyle, ale pół litra. Nie, ja włożyliśmy jedno to droższe. O, to jeszcze droższą. Piwko zero po 2 zł. Patrzcie, arbuz po złotówkę za kilogram. Banany 3 zł za kilogram. Powiem wam, że w tym kraju jest tak tanie, że to po prostu jest melon. Pomidorki 4 zł. Ogórki złoty 20. Nie no. Słuchajcie, my za ten autobus z lotniska zapłaciliśmy 4 zł. Dzisiaj dokładnie mija, a mamy 2 lipca. Woda dla Pawła. To jest Pawła. A u mnie mija miesiąc, jak nawet nie tknąłem żadnego piwka. Za to nie minie miesiąc, jak nie wiem cukru. Że dobrze się trzymam. No to tak. Jedziemy tak. Na początku błotne wulkany to są? Chyba tak, błotne wulkany. Ale ładujemy samochód. Akurat mówimy, a fajnie, weźmiemy sobie elektryka, będzie fajna fura przyjedzie pewno. No, tylko nie rozkminiliśmy, że elektrykę trzeba ładować co jakiś czas i właśnie go ładują. Później pojedziemy do takiej kaplicy, gdzie jest wieczny ogień, później pojedziemy na jakieś góry, gdzie płonie, ale to tam trochę wieczorem. Rejs musimy na pewno... I co jeszcze było? Aha, góry jeszcze były kolorowe, takie tęczowe góry. Candy Mountain. Candy Mountain się nazywają dokładnie, ale tam raczej nie pojedziemy, bo odjechaliśmy w drugą stronę. Może tylko elektrykę na tym Tam elektrykę i z powrotem się pcha. Dobra, dojeżdżamy już powoli do tych wulkanów chyba. Droga coraz gorsza, ale po drodze stoją takie chmęciarze, że nie, żeśmy tu nie jechali, bo droga bardzo zła, ale z nimi możemy już jechać. Z nimi damy radę. Za jedyne 100 zł. Droga jest słaba, trzeba przyznać. Przed chwilą nas mijał głos, mówi, nie, gdzie wy tam jedziecie, to zapłaćcie mi, to was tam zawiozę, mam lepsze auto. Ale to wiadomo, że to tacy chmęciarze, co tu pracują i tylko chcą wykorzystać turystę, żeby zapłacił. Ale mamy takiego taksówkarza, który się nie boi i jedzie. Zapłaciłem mu jeszcze za mycie oczywiście później, bo już auto ma całe tak usyfione, że szok. Ale lepiej dać mu, niż takim, którzy nam chcą przekręcić. Dobra, kierowca zrezygnował, jesteśmy na środku, na środku nie wiem czego. Mamy 2 km jeszcze z buta, ale powiedział tak, mówi, chłopaki, widzicie jaka droga, no pokażę wam. Tak, patrzcie jaka to jest droga. I tak tym elektrykiem zajechał daleko i jeszcze mówi, wiecie co, bo bateria się kończy, już dalej nie możemy jechać. Ja mówię, dobra, mniejsza z tym, czekaj na nas, my idziemy. A tutaj, żeby dojechać, pokazało mu 3 dyszki, czyli 60 zł. Mówię, damy ci dużo więcej plus mycie samochodu, ale nas tu nie zostawia i czekaj, my idziemy tam z buta. Za godzinę wracamy. Gdyby ktoś pytał, gdzie jesteśmy. Przygoda. Naprawdę sami nie wiemy, po prostu nawigacja nam pokazuje, że mamy iść tam przed siebie, no to mamy nadzieję, że w końcu będzie teraz to widać. Chyba. Czas pokaże. Zobaczymy, zrobimy trochę kroków. No i tak w ciągu tej podróży robimy ich dość sporo, ale przynajmniej forma jest dobra. Dobra, kolejne górki mamy do pokonania. Damy radę. Przygoda, co nie Paweł? No, ja lubię te twoje przygody, nie? Paweł uwielbia ze mną na przygody jeździć. Zawsze jest co wspominać później. Najgorsze było, jak Paweł się zatruł kimchi w Korei Północnej. A, właśnie. To wtedy wymiotował strasznie dużo, ale to było po kimchi. Sam ją robiłem i później... Tak. Sam robił, później no coś musiało niesieć. No. Albo brudnymi rękami zrobiłeś może. Jakaś bakteria. Dobra, doszliśmy do pierwszej przeszkody, gdzie na pewno by nasz samochód już nie wyjechał. Wyjechać by wyjechał. A wyjechał sobie tak wyjechać, by wyjechał. Ale go upewniliśmy się, czy to jego samochód, czy tylko wynajmuje. Bo narzekał, że bardzo mało się tu zarabia na taksówce. No ale to prawda w sumie. No i powiedział, że nie, że to wynajęte. Także mu pewnie nie jest taka szkoda go. Dobra, może nie bardzo nas oszukiwali jednak.
bo tutaj już by nie wjechał. Nie ma szans, tutaj to już trzeba 4x4 na pewno mieć. Albo ładę, bo ja z ładą nam też zaproponował. No i jesteśmy na wulkanie. Nie no, chodźcie tam gdzie wypływa ten. O, czekaj, bo tu leci lawa. Tu leci, no. Tak to wyglądają te wulkany. Tu po prostu jest tak, że gaz, który się uwalnia... Ej, słuchajcie jak bulgota któryś. Tu! Gaz się uwalnia, wyrzuca błoto. Właśnie. Nie dotykaj. Ale to nie jest takie gorące. No, zwykłe pochodzenie. Czekaj. Nie, zimne. Tu można cię wysmarować wodą tym błotem. Daj. Tak samo bulgota. Dawaj, Paweł. Jest tutaj. No wysmaruj się. Weź się sam. Wiecie kto tak bulgota? Paweł podobno... Na mega wulkanach. Paweł podobno objedzie. Nie, choćby tam są większe. No, to tak, macie takie formacje geologiczne i to właśnie zamiast lawy te wulkany wyrzucają mieszankę błota, gazu i wody. Taką masę błocistą, jak to mówią. Ty, tam coś bulkło, o, tu tak bulka. No. Że tam nie wpadł. No, nie, no ten to jest super. Paweł powiedział, że się będzie kąpał. Da sobie radę. Kierowca by cię wziął, to i tak nie jego auto. Na bank. Był taki zaskoczony, że na bank tu nie był. Paweł, dawaj. Paweł. 2, 1. Nie, no to by było. To jest takie jedno z najbardziej unikatowych miejsc tutaj właśnie. 60 km mniej więcej od Baku musicie jechać, żeby to zobaczyć. O, ten wywala nawet, to było to w górę. Ale wyrzuca to błoto. Słyszałeś? Dobra, dajesz. Skakuj. O, bulgota trochę. Na dynię. O, bulgota. Tu bulgota cały czas. No dawaj. O, akurat przestał bulgotać. No i bulgotna jak odeszła. No mi też... O ja, mi koszulkę pochlapało i spodenki. Trudno. Trudno, będę brudny chodził do końca wyjazdu. Dobra, ludzie tu przychodzą się myć w tym błocie też. Ma niby właściwości zdrowotne. Tu to bulgota mocno. Ja w rodzinę. Skakujesz? Dobra, ostatni. Zobaczymy, czy coś z niego jeszcze wylatuje, chociaż widać, że dzisiaj wylatywało, bo świeże jest. Bulgota sobie. O. Wieje tak, że łeb urywa. Ale nie czuć temperatury, ale już czuję, że mnie spaliło. Ale co tam, warto było. No, o! To był dobry pomysł, Paweł. Nie ma lekko.
No, teraz zatrzymaliśmy się jeszcze pod tym meczetem, żeby go zobaczyć, ale najlepiej, że na ulotce było, że on jest różowy. A to ma zupełnie inny kolor, ale i tak bardzo ładnie wygląda. Właśnie przejeżdżaliśmy koło stacji benzynowej. No to diesel kosztuje 2 zł, 9,2 kosztuje 2,40, a 9,5 3,20. A gaz złoty 40. A gaz złoty 40. No, dobry cen. No i popatrzcie, jaki widok tu piękny. Chociaż jeszcze uważam, że jeszcze piękniejszy by było, jakbyśmy tu byli po zmroku. Wieczorem postaramy się jeszcze tutaj przyjść też, zobaczyć. Właśnie tutaj przejścia podziemne są nawet eleganckie. Ładne lampy, marmur. Elegancko. Właśnie mieliśmy teraz jeszcze przejazd taksówką. Jechaliśmy, nie wiem, 20 minut. 6 zł. Też dałem dychę, bo aż mi go szkoda było. Troszkę mało wam informacji dałem jeszcze w tym vlogu o samym Azerbejdżanie i o Baku, także w całym Azerbejdżanie mieszka 10 milionów ludzi, z czego w samym Baku mieszka 2,5. I wcześniej wam powiedziałem, że 40% gospodarki czy PKB właśnie się składa na wydobycie gazu i ropy, ale nie. Przeczytałem jeszcze gdzie indziej, że już więcej, że około 65%. Także no dość sporo. Po drodze widzieliśmy właśnie miejsca, gdzie nawet takie małe maszynki pracowały z wydobyciem. Z takich też rzeczy ważnych. Tutaj jesteśmy, powiedzmy, nad morzem, ponieważ Azerbejdżan znajduje się nad Morzem Kaspijskim, ale jak wiadomo, no może nie każdy wie, Morze Kaspijskie tak naprawdę nie jest morzem. Jest jeziorem, ale jeziorem ze słoną wodą. Tak samo jak byliśmy w Dagestanie, to też wam o tym mówiłem, no bo tam akurat też graniczy. Teraz wam powiem coś ciekawego. Azerbejdżan uzyskał niepodległość w 1918 roku i jako pierwsze państwo zostało uznane jako typowe demokratyczne państwo muzułmańskie. Pierwsze na świecie. Oczywiście później stracili tą niepodległość, oczywiście był Związek Radziecki i później znowu ogłosili, ale wtedy tak się stało. No to też taka ciekawostka, że akurat Azerbejdżan był tym pierwszym takim państwem. No. Pokażę wam teraz flagę Azerbejdżanu i powiem wam, co oznacza. Tutaj możecie zobaczyć flagę Azerbejdżanu. I tak, kolor niebieski, czyli ten górny pas, to symbolizuje kulturę turecką. Czerwony symbolizuje więzi między Azerbejdżanem a starym kontynentem, czyli Europą. Zielony oczywiście jest kolorem islamu. Co do wycieczek w Azerbejdżanie, jeśli chcecie fajnie sobie zaoszczędzić, bo można dość sporo zaoszczędzić, ponieważ taksówki są tu strasznie tanie. Weźcie sobie jakąś ulotkę gdzieś, znajdźcie i po prostu tak idzie jakaś wycieczka, która wam się spodoba, bierzecie do pierwszego punktu taksę, zagadacie sobie z gościem i można naprawdę dość sporo zaoszczędzić. Bo no tam najdroższe były w sumie już takie dość drogie, ale na przykład to, co my zrobiliśmy, te wulkany i tam jeszcze później będziemy jechać, to nas w sumie to wyniesie na 3 osoby, nie wiem, po 100, czekajcie, no zapłaciliśmy po 150 zł max. A tam jakbyśmy mieli przez biuro, spokojnie 2 razy więcej byśmy zapłacili. Jak nie więcej. Śpieszymy się trochę, żeby zdążyć na tą łódkę. No to jednak fajna sprawa będzie to zobaczyć. Szkoda, że nie ma takiej jeszcze, żeby już ciemno było i z wody zobaczyć miasto ładnie, jak jest oświetlone. Ale i tak będzie spoko. Mówimy tak, idziemy szybko jeszcze na kebaba, żeby zjeść przed rejsem. Patrzymy, jest. Ale zatrzymanaty. Na promenadzie.
gdzie powinien, nie wiem, 30 zł kosztować, a wychodzi za 6. Także mówimy nie, za tanio. Za bardzo podejrzana sprawa. Kurczę, no i nie ma tego statku. Nie wiem dlaczego. Kurde. No i niestety. Przez silny wiatr, który był cały dzień, dzisiaj nie pływają. Szkoda. Dobra, na kolacyjkę wzięliśmy sobie taki miks właśnie tutaj z Azerbejdżanu mięsek przyprawionych. Mieliśmy jeszcze pyszne warzywka, pyszne chlebki i oliwki, ale wszystko zjedliśmy, zanim doszło jedzenie. Znaczy zanim mięso przyszło. Kurde, przyjechaliśmy, to i nas nie chcą wpuścić, bo powiedzieli, że jest tylko do 8, bez sensu, o 8 to jeszcze jasno jest, ale było widać stąd, to jest tu dokładnie za tą górkę, ta górka to jest to. No, widać jak tam się tam pali. Janardank. No pali, ale co z tego? Taki bezsens w ogóle, że oni to zamykają, jak jest jeszcze jasno. Przez to, że tam było zamknięte, taksówkarz mówi, dobra, zrobię wam prezent, zabiorę was do starej części miasta. I ta stara część miasta wygląda naprawdę świetnie. Stare budynki wszędzie, droga zrobiona z bruku. Wszystko takie ładne. Fajny bardzo klimacik. Fajnie, pytamy się go, no dobra, no ale ile chcesz więcej? On mówi, że nic. To jest prezent, bo ja z nami dość daleko i że nie zobaczyliśmy tamtego, to mówi, że nam co innego pokaże. No najgorsze, że tam nie było nawet napisane, że jest zamknięte i że w ogóle tam jest jakaś brama. To tego też nie wiedzieliśmy. No dobra, wracam tam, to i chciałem wam kawałek pokazać. BYD się wozimy. Ty patrzcie to, kto kogoś w ogródku normalnie cyk stoi, sobie wydobywają. Ropa się tam pompuje. I tutaj co kawałek to jest, naprawdę co kawałek. Nawet pachnie. Ten kierowca jest mistrz. Jeździ z nami już naprawdę z 1,5 godziny jak nic. Jeszcze teraz nas zawozi gdzieś. Patrzcie jak to pięknie wygląda wszystko. Baku jest taki kozak. Taksówkarz nasz stanął na wysokości zadania, także szok. Wczał się chłop dobrze, zawozi nas na takie fajne miejscówki. Teraz będziemy przyjechać na górę, na jakiś taki punkcik widokowy. Po mieście nas wozi, tłumaczy nam co, gdzie, jak. Świetny gość. A to wszystko za 20 zł. No, nie chcę pracować po prostu. Chyba nie. Tak wydaje. Chyba nie. Jak sobie pojeździ, powie, że jest zajęty. No, nie, no naprawdę. Żartuję z tym 20 zł oczywiście. Damy mu dużo więcej. Nie dużo. No ale no 80 dostanie. Bo więcej nie mamy już, ale to i tak. On powiedział, że mu dali 40, no ale bez przesady. Jeszcze nas bierze jakieś miejscówki. A nie, jak będzie cała flaga, bo teraz machają. W jednym kolorze jak będzie. Jak wam się podoba
bo dla mnie Baku perfekt. Naprawdę jest tak duże zaskoczenie. Teraz nas zabrał jeszcze pod pomnik, który tu upamiętniający tutaj zbrodnię. Żołnierze chyba rosyjscy tu przyjechali i zabili tych z Azerbejdżanu. Zaraz jeszcze przeczytam, ale tak tłumaczył nam mniej więcej. Bo za chwilę bierze od nas tłumacz i tłumaczy z azerskiego na polski. Dobra, przeczytałem troszkę. To jest pomnik ofiar Krwawej Niedzieli, Black January z 1990 roku. Ogień 24 na dobę. Wieczny ogień, no. 8 gwiazda z 8 kątami to znaczy te 8 krajów, które się wyzwoliło od ZSRR, to Azerbejdżan. No tutaj jest właśnie, że tu jest właśnie, że Krwawa Niedziela w 90 roku. Jak tutaj ludzie zginęli, plus dodatkowo jeszcze w wojnie o Górski Karabach i Manczenników. O, tak. Jara cały rok, cały czas. Tylko, że jest wiatr taki, że na pewno. Ale żeśmy ziomka trafili. No. Popatrzcie, tutaj są nagrobki wszystkich. Wszyscy 20 stycznia 1990 roku. Szachidzi. Czytałem o tym właśnie. Rosjanie przyszli i ich wymordowali. Bardzo ważne miejsce podobno tutaj w Baku w Azerbejdżanie, że bardzo warto odwiedzić to miejsce tutaj. Patrzcie, to niektórzy w ogóle zginęli, nawet nie wiedzieli, kto to jest tak naprawdę. Od 500 do 1000 ludzi zginęło wtedy i to byli zwykli ludzie, nie żadni żołnierze, że nie mieli żadnej broni, nic nie mieli. Po prostu zobaczyli, że się coś dzieje i wyszli walczyć. Ziomek przypadkowo nam taki wieczór zrobił fajny. Mieliśmy od 2 godzin być w domu. Jeździmy z nim cały czas. Nas zabiera od miejsca do miejsca. Ale mówi, że to jest, jak tu nie byliśmy, to musimy tu przyjechać, to zobaczyć, bo to jest tak ważne miejsce dla nich i nie możemy być w Baku i tego nie zobaczyć. No i faktycznie, no jak poczytałem troszkę o tym miejscu, to on jest naprawdę niesamowicie ważny tutaj. Tym bardziej, że wiecie, 1990 rok to nie było tak daleko, tak dawno. Także 35 lat tylko. Ta Icebreaka właśnie mówi, że taką ładę ma. Ma rosyjską ładę zrobioną w azerskim stylu. Siódma rano, pobudka, znaczy pierwszy raz się już obudziłem, ale mówię, nie no, przesada. W 7 sobie wstałem, pochodziłem po mieście, poszedłem po kawkę dla wszystkich. Nie wiem, czy chłopaki już wstali, czy nie. Już byłem właśnie w restauracji, pan się pyta, skąd jesteś? Z Polski. O wow, lubimy Polaków. No, naprawdę, tak się tutaj czuję, że oni lubią Polaków, bo co komu mówimy, że jesteśmy z Polski, to każdy jest na maksa miły, ale ci ludzie ogólnie są tutaj mili, nawet jak nie mówiliśmy, że jesteśmy z Polski, to i tak byli mili. Ale fajne podejście mają. Także jak się zastanawiasz, czy odwiedzić Azerbejdżan, na pewno warto. No, my dzisiaj mamy jeszcze jeden dzień tutaj i później lecimy do Armenii. Koniec tego odcinka. Dziękuję bardzo, że go oglądałaś. Fajnie, że jesteście na tym kanale, że mnie wspieracie i oglądacie moje podróże po naszym pięknym świecie. Jeszcze dodatkowa akcja. Jeśli chcesz zostawić subskrypcję, fajnie by było, jakbyś to zrobił lub zrobiła, ponieważ połowa ludzi, którzy oglądają moje vlogi, nie subskrybują. Jest to sprawdzone, bo mam wyniki. Także do dzieła. Dzięki wielkie. Na razie. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki z tej podróży.